można było kupić chleb. Piekarnie działały w Warszawie. Już w 1945 roku piekarnie były, ten chleb był coś wspaniałego i tego chleba można było zjeść tyle, ile się chce. To było zupełnie coś nieprawdopodobnego, niebywałego. Można, jak się zje jeden bochenek, to się idzie do sklepu i kupuje się nowy bochenek i ten bochenek też można zjeść i ten trzeci też możemy zjeść. Polska była jednym z najbardziej dotkniętych zniszczeniami wojennymi państw Europy. Warszawa, metodycznie niszczona przez Niemców po powstaniu w getcie i powstaniu warszawskim, została symbolem wojennej hekatomby. Ucierpiało 84% jej lewobrzeżnej zabudowy. Mimo wszystko wiele osób, które opuściły miasto w ostatnich miesiącach okupacji niemieckiej, zdecydowało się do niego powrócić. Wracali także ocalali warszawscy Żydzi. To się zastanawiano, czy Warszawa ma być stolicą, czy może w Łodzi umieścić stolicę. Najbardziej zniszczone było Stare Miasto, no i tereny getta. Żadnych oficjalnych informacji nie było, tylko pocztą pantoflowąśmy się dowiedzieli, że się wojna skończyła. Jak się rozpoczęły to fetowanie zakończenia wojny, to w pewnym momencie eskadra samolotów nadleciała. I ktoś krzyknął: Niemcy lecą! I cały ten tłumek rzucił się przed tym oczekiwanym bombardowaniem czy ostrzałem do tych dołów ze zwłokami. Ten trupi zapach to był dosyć powszechny. W lutym 1945 roku na konferencji w Jałcie przywódcy koalicji antyhitlerowskiej podzielili między siebie wpływy w Europie i na świecie. Związek Radziecki otrzymał strefę wpływu m.in. nad Polską. W grudniu tego samego roku odbył się pierwszy zjazd Polskiej Partii Robotniczej, na którym podjęto decyzję o przebudowie kraju w państwo socjalistyczne. Polscy komuniści pod pozorem budowania demokracji przystąpili do brutalnej walki z opozycją. Mnożyły się aresztowania i mordy polityczne. W drodze do osiągnięcia pełni władzy komuniści sfałszowali w 1946 roku referendum ludowe, a rok później wybory parlamentarne. Było pełno haseł propagandowych, między innymi Niemcom nie w smak, 3 razy tak. No wiedzieliśmy, że wybory są sfałszowane. Człowiek się w końcu zaczął orientować, że to, co opowiadają na temat świetlanej przyszłości, traktowaliśmy to tak jak każde inne kłamstwo, jakie się z tej propagandy tak zwanej socjalistycznej sypało.